Dzisiaj na karoserii używany samochód, który ma poważny kryzys tożsamości, bo z jednej strony chce uchodzić za sportowca, ale z drugiej strony pozostał bardzo pragmatyczny. Z jednej strony ma w nazwie coupé, ale z drugiej strony ma 4 drzwi. Z jednej strony w tej samej nazwie ma 30i, co sugerowałoby 6-cylindrowca pod maską, ale tak naprawdę znajduje się tam 4-cylindrowy 2-litrowiec. Chce ten samochód uchodzić za szybki i smukły, ale z drugiej strony wcale szybki spektakularnie nie jest. Przed Państwem BMW 430i z dopiskiem Gran Coupé, czyli auto BMW dla ludzi, którzy przez 2-3 lata żarli tylko suchy chleb, bo spłacali leasing, ale zrealizowali swoje marzenie o sportowej BMC. Cześć! Cześć! 2018 rok, znaczy nie on, chociaż zgadza się kolor kurteczki i lakieru. Tak. Swoją drogą, wiesz, że egzemplarze używane tego samochodu w tym kolorze są o kilka procent droższe niż te, które są białe, czarne i srebrne. To jest tak popularny kolor, że BMW w zasadzie tylko tego koloru używało we wszystkich swoich materiałach reklamowych i marketingowych, kiedy wprowadzało 4 na rynek. 4 w wydaniu Gran Coupé. Nie dziwię się, bo bardzo ładny kolor. F36 generacja, 2018 rok w tym wypadku, czyli wersja już po lifcie, który miał miejsce w 2016 roku i 96-97 tysięcy kilometrów przebiegu, czyli jak na 7-8-letnie auto to całkiem niewiele. Fura została zbudowana oczywiście całkowicie na F30, czyli dokładnie tym, na czym była zbudowana trójka. Rozstaw osi jest identyczny, ale na długość mamy 5 mm samochodu więcej. Na szerokość mamy 15 mm więcej, jest nieco szerszy. Absolutnie każdy element karoseryjny w tym samochodzie jest niemal identyczny jak w trójeczce, ale jest niżej o 4 mm. Drzwi zostały pozbawione całkowicie ramek, co nadaje fajnego, charakterystycznego kształtu, szczególnie jak je otwieramy i opuszczone są szyby. Więc masz tak naprawdę samochód podobnych gabarytów, trochę niższy, nie ma ramek i wydawałoby się, że przez to będzie lżejszy od trójki. Ale wcale tak nie jest, bo jest cięższy o 75 kg. Trzeba było zastosować specjalne wzmocnienia, m.in. w progach, m.in. w konstrukcji zawieszenia z przodu i z tyłu. Przez to masa wzrosła do 1690 kg i osiągi się pogorszyły względem trójki. Jest z każdym silnikiem o 1,2 sekundy wolniejsza niż trójka, ale też lepiej się prowadzi, bo obniżono środek ciężkości i jednocześnie fotel kierowcy jest zamontowany o kilkanaście milimetrów niżej niż w trójeczce. I co ty na to? Ja się tak I jeszcze jedną rzecz ci powiem. To jest nieprawdopodobne, co mówisz. A samochód uchodził za znacznie lepiej wykonany niż trójka. A wiesz dlaczego? Nie, no ale chętnie się Bo podoba. był w zupełnie innej fabryce produkowany, w tej samej, w której powstaje BMW Serii 7. Co ty gadasz? Naprawdę, O cholera. naprawdę tak. Znaczy, słuchaj, względem trójki mi się ten samochód bardziej podoba, tak? Mimo, że to jest nie trójka, a 4, a oznaczenie inne, mniejsza, większa, jak to sam wspomniałeś, ale mi się bardziej podoba zwykłej trójki. Jak miałbym wybrać trójkę, czyli F30, no to wolę jednak 4. Tak, patrzę, że tutaj ma ten wylot fejkowy, natomiast na przykład te powietrzne wloty tutaj ma. Tak, już nie są Rzeczywiście fejkowe. te są prawdziwe. One mają minimalizować tutaj aerodynamikę i to jest coś, po czym od trójki z boku tak można, wiesz, jak przychodzisz w detalach go obejrzeć, to po tym można ją odróżnić. Po tych bezramkowych szybach zobacz, że one są całkowicie zlicowane ze słupkiem B i dodatkowo zaprojektowano wszystko tutaj tak, żeby przy prędkościach powyżej 200 na godzinę powietrze dociskało szybę jeszcze bardziej, żeby nie szumiały te uszczeleczki. No to Bo dzisiaj zdarza wszystko się, sprawdzimy. jak samochody nie są garażowane, jak zimą są użytkowane, to zdarza się, że te uszczelki bardzo szybko, zresztą zobacz, dotknij jej, że ona już jest lekko sztywna. Robiło się takie twarde, nie? W tego nie. typu samochodach, co? Twarde. Twarde. W tego typu samochodach warto jest przed sezonem zimowym zakonserwować je silikonem. I wówczas dużo dłużej wytrzymują. Niemniej problemem nie jest wymiana tego, nic nie trzeba rozbierać, ta uszczelka cała wychodzi. I zdarza się, że powyżej 100 tysięcy kilometrów przebiegu, jak auto jest intensywne i użytkowane, jak ma kilka lat, jak jest niegarażowane, tylko jest używane również na mrozach, te drzwi, cały czas ta uszczelka pracuje, No i jak nie je tylko na otwierasz, mrozach. zamykasz. Nie tylko na mrozach, bo jakby nam przyszło Tak. mieć takie auto z rynku hiszpańskiego czy włoskiego, gdzie jest narażone z kolei na wyższe temperatury, no to też tu będzie to samo, nie? Dokładnie, więc te uszczelki mogą się czasami kwalifikować do wymiany, bo zaczynają gwizdać i szumieć. I do wymiany też kwalifikuje się parę elementów
elementów, które mamy tutaj. Tutaj mamy 30i, czyli silnik o oznaczeniu B48, 4 cylindry, w rzędzie oczywiście i ułożone wzdłużnie, X-Drive prawdziwy, a nie żaden udawany, czyli większość momentu i mocy śmiga nam na tył. 4-cylindrowy silnik 2-litrowy pod maską sportowego auta. No brzmi trochę jak jakiś dobór się tylko poprzytulać, żeby było taniej. Albo wypić tylko drinka i wyjść. Nie, to ja myślę, że jednak drink jest droższy niż poprzytulanie. Prawie 20 000. Nie złotych i nie panien do wyboru, ale używanych i nowych samochodów. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Są tam też czwóreczki, są w wersjach coupé, ale głównie te nowsze, tej nowszej generacji, czyli Bober. G36, tak? G36, ona miała oznaczenie? Nie? Jakieś inne miała oznaczenie. Na pewno, Nie, ale to- jest też jedna F36, kosztuje 70 000, tylko ma silnik 20i, a nie 30i. No to nie. To nie? Nie. A to? Nie, ja To tak? wolałbym to. Tak. Ty wolałbyś to? Wolałbym to. Tak. To jest tak naprawdę B58, bo cylinder i tłok są te same, tylko tych cylindrów jest tutaj mniej, Taki bo są trochę 4, a kastrat, nie 6. bo ma Więc dwa to jest cylindry taki, mniej. dokładnie, ucięto 1 litr pojemności, ucięto 2 cylindry i powiedziano, macie tutaj takiego uboższego krewnego, który nie jest pozbawiony pewnych wad. Sam blok podobno tutaj jest pancerny, natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, to już tak łatwo nie jest. Słuchaj, tak jak wspomniałeś, no jednostka B58 jest jedną z najlepszych jednostek teraz, która jest montowana pod maską i jakby już niejednokrotnie rozmawialiśmy. Więc blok faktycznie pancerny, tłoki pancerne, nie ma tu problemu z pałnewkami i tak dalej. Natomiast jest tutaj jedna wada i to taka tutaj rozrządowa, o której trzeba pamiętać, no ten rozrząd potrafi być głośny. I teraz co muszę Wam powiedzieć, gdyby Wam przyszło do rozbierania rozrządu, tutaj drugim częstym przypadkiem jest napęd pompy oleju. Ona czasami się potrafi wykruszyć, jakby opiłkować i przy wykręceniu filtra oleju można zobaczyć tam opiłki. Więc gdyby tych opiłków nie było, to powiedzmy, że odchodzi Wam wymiana pompy oleju, ale przy wymianie rozrządu była zmiana konstrukcyjna i na tej pompie oleju może być inne koło zębate i niestety Was nie ominie wymiana takiej pompy. Koszt wymiany rozrządu w ASO, czyli taki pakiet, taka kaseta, jakby tam są 2 łańcuchy, 4 ślizgi i tak dalej, to jest koszt około 4000 zł i gdyby doszła wymiana tej pompy, to jest 2700. Czyli 6700 razem. No, plus O robota. jakim przebiegu? Słuchaj, to jest właśnie różnie. Jakby BMK nie mówi nam, co ile mamy wymieniać ten rozrząd i czy to się tyczy silników benzynowych czy diesla, no ale im częściej wymieniamy ten olej, to tym ten interwał wymiany tego rozrządu nam się wydłuża, tak? Bo chodzi o to, że ten łańcuch jest smarowany tym olejem, a jeżeli olej jest zużyty, no to wiadomo, że ten interwał. Słuchaj, w niektórych przypadkach miałem tak, że przy 60-70 tysiącach potrafił ten rozrząd już tam To gdzieś szybko. tam już No go, ale to jest efekt wiesz, tego, że ludzie robią tak jak BMW twierdzi, czyli Tak. co 30 000 wymieniamy olej. Tak naprawdę w utrubionym silniku, który ma 252 konie, 350 N, to powinniśmy to robić co 10-12 tysięcy. I to wtedy by było Bo tutaj jakby ponosimy w porządku, oczywiście częstszy koszt wymiany tego oleju, ale potem nie ponosimy kosztów rzędu 7 000 złotych za wymianę dużo poważniejszych elementów. Ale były też inne tutaj usterki Były. w tym silniku znane. Tutaj jest dużo plastikowego osprzętu, między innymi w okolicy całego układu chłodzenia, czyli zbiorniczki wyrównawcze, wężyki, różnego rodzaju jakieś tam zaczepy i pojawiały się wycieki. Wycieki i to jest jakby... Temperatury i czy nie to jest wytrzymują. B58, czy to jest właśnie B48, czy B38, to jest tutaj ten właśnie jeden wężyk, taka bolączka, to jest wężyk łączący zbiorniczek płynu chłodzącego i on tam pod kolektor ssący wchodzi tam do krótca i ten wężyk strzela. Jakby nie jest to drogie, bo ten wężyk kosztuje w ASO około 220 zł, natomiast problem jest taki, że to zawsze ci nie tam, gdzie byś chciał, nie? Okej, czyli na autostradzie akurat jak jedziesz do Włoch na narty. Tak, jesteś w idzie Przykład. głębokiej i nagle... Trzeba taki wiesz, wężyk wozić ze sobą, bo ja Po myślę, prostu. że wymienić to sobie wymienisz sam. Tutaj to wiesz wszystko co, jest no, na klipsach, na zatrzaskach, jak jesteś więc damy trochę radę. techniczny, to myślę, że bez problemu. Tu jest zatrzask, tam jest zatrzask, dasz radę, nie? Warto w każdym razie, jak kupujecie samochód, to właśnie poszukać sobie tutaj wycieków, bo jeżeli te wycieki już się pojawiają, nie, to trzeba Ale to to nie jest tylko skontrolować. jeden wyciek. I to, czyli kilka w różnych miejscach. No, zaraz powiem o tym drugim Dwa. wycieku. I ten drugi wyciek to jest spod podstawy podstawy filtra filtru oleju. oleju. I ta podstawa jest niestety plastikowa. Tak.
I do tego stopnia bywa 1700 problematyczna, że są już zamienniki, które są aluminiowe i ludzie często wymieniają właśnie na te aluminiowe zamienniki. Tak. Więc jak kupujecie taki samochód, to zapytajcie raz, czy było coś robione właśnie w okolicach układu chłodzenia, a dwa, czy była zrobiona ta podstawa filtra oleju. Ale generalnie to jeżeli oglądają nas BM-jarze, to na pewno wiedzą, że podstawa filtra oleju w BM-kach to jest częsty przypadek, że ona Ale podcieka. może akurat I czy to fani były te- Audi nas oglądają czy i to były chcieliby stare sobie coś motory? zmienić w życiu. To niech se żonę zmienią, a nie samochód. Tak czy siak, kiedy widzimy, że gdzieś tam coś w okolicach filtra oleju jest coś się poci. poci się jak ksiądz na widok ministranta, To już wiemy w tym momencie, że mamy przesrane. Dokładnie. I jeszcze jest jedna rzecz. Zawsze musicie, kupując BM-kę z tym silnikiem, zapytać, czy miała akcję serwisową pod tytułem wymiana łożysk w wałkach wyrównoważających. Ponieważ kiedy nie pojechał ten samochód do ASO na tą kontrolę i na wymianę tego, no to grozi to zatarciem silnika. I były takie przypadki. I były takie przypadki. Była na to akcja serwisowa, więc istotne jest, żeby zdawać sobie z tego sprawę i żeby poprzedni właściciel też zdawał sobie z tego sprawę. Oczywiście nie dotyczy to każdego egzemplarza. Nie każdego. Tylko po numerze VIN Ale się to to też sprawdza. jest to, na co zawsze uczulam, żeby właściciele samochodów, czy to jest Audi, Volkswagen, Volvo, czy jakikolwiek inny samochód, dzwońcie raz na jakiś czas do ASO, to Was nic nie kosztuje, połączenie telefoniczne z numerem VIN, zapytajcie się, czy do Waszego auta nie przysługuje jakaś akcja fabryczna, bo samochody czasami mają 15 lat, są na rynku i przysługują im wymianę na przykład różnych podzespołów, na przykład E46 BMW miało wymieniane poduszki powietrzne w starych samochodach. Wyjątkowo dobrze wygląda ten egzemplarz i nawet właściciel nam mówi, że często znajduje bilecik za wycieraczką, że ktoś chętnie odkupi go od niego. Nie jest pierwszym właścicielem, jest drugim właścicielem, bo po okresie leasingu, kiedy ktoś tam przez te 2 lata żarł suchy chleb, już miał dosyć, postanowił sprzedać ten samochód. Mówi się zresztą, że tak BM-ka właśnie do 2-3 lat i do 100 000 kilometrów wszystko ok, a potem to jest trochę taki wyrok w zawieszeniu. Nie wiesz, co się wydarzy. Ale to wszystko zależy od tego, jak dbałeś. Jak dbasz, tak masz. Nasze piękne powiedzenie. Tutaj jest wszystko na bieżąco wymieniane, bo ja znam ten samochód, bo go sam serwisuję i wiem o tym, że tutaj raczej mu No, nic akurat to nie jest dobrą rekomendacją, ale lećmy dalej. Ma pakiet M-Performance fabryczny i to jest jego duża zaleta, bo to oznacza sporo karbonowych dodatków, takich choćby jak splitter tutaj z przodu, który zawsze w tego typu samochodach będzie delikatnie obrysowany, bo oprócz tego, że to, co widzimy, to on nie schodzi płasko w dół, tylko jest tam wyoblony, więc często można gdzieś tam zawadzić, ale nigdzie nie jest popękany, nigdzie tutaj na zewnątrz nie widać żadnej ryski na nim. To, co miał jeszcze pakietem Performance, to karbonowe nakładki na lusterka. Próg zupełnie inaczej wygląda w tym wypadku. Tak nadaje I takiej dodatkowo naklejka z agresywności. napisem M-Performance. M-Perform, ładnie czytasz bardzo. Tak. No i tutaj mamy lotkę karbonową, która całkiem ładnie wygląda i podwójną końcówkę wydechu, ale tylko z jednej strony, to już nie jest kwestia pakietu M-Performance. Więcej takich smaczków stylistycznych jest we wnętrzu, W środku. jeżeli chodzi o to. Natomiast mamy tutaj napęd X-Drive i to jest napęd, który jest wymagający. Po pierwsze, jeżeli chodzi o wymianę oleju, bo wypada zrobić tę wymianę oleju po ilu? 60, 70, 80 60 tysiącach? tysięcy i tutaj trzeba pamiętać o tym, że po wymianie tego oleju trzeba wyresetować jakby wymianę tego oleju w komputerze, dobrze to dopisać, nie? I bardzo ważna rzecz, o której nawet kupujący używane BMW nie zawsze pamiętają, a powinni. Czyli zapytać, w jaki sposób były eksploatowane opony i jak wymieniane. Bo napęd BMW pod tytułem X-Drive jest niesamowicie wrażliwy. Nawet jak strzeli Wam tylko jedna opona i nie nadaje się do naprawy, to często trzeba wymienić wszystkie 4. Bo jak tego nie zrobicie, to się rozsypie skrzynia rozdzielcza, dyfer. Tak, I będzie- natomiast jakby może trochę zmieniły się ceny, bo kiedyś jakby te samochody nowe to kosztowało krocie, bo taka skrzynia rozdzielcza kosztowała około 14-15 tysięcy, zależy do którego modelu. Natomiast na dzień dzisiejszy jest firma, która regeneruje to, jest to znana firma, nie chcę jakby jej reklamować. Koszt takiej naprawy tej skrzyni rozdzielczej z gwarancją to jest około 4000 zł. Także to No nie to jest... dramatu nie ma już. dramatu. Niemniej warto zwrócić na to uwagę. Na to zwrócić uwagę, a będą bardzo łatwe objawy, jak będziecie skręcać gdzieś na parkingu pod Biedrą czy pod Lidlem i maksymalne koła. Będzie żabkował. Będzie tak dziwnie ten samochód tak jak? Pokaż. Tak, żabkował. Jep, jep, jep.
No, to tak. Hip-hop będzie robił. Hip-hop będzie robił. Będzie żabkował, będzie nawet na kierownicy będzie czuć. to czuć, Więc także- warto właśnie też, jak także to sprawdzacie sprawdzić, takie nie? auto, jesteście zainteresowani zakupem, wziąć sobie na plac i robić ósemki. Jak robisz wolno Tylko ósemki i maksymalny maksymalne kręt z skręty. kół, to wtedy poczujecie takie żabkowanie i wyeliminujecie ewentualnie ryzyko tego, że coś jest z dyfrem. Jak tylko poczujecie, że szarpie, że żabkuje, to znaczy, że dyfer w najbliższym rondzie czasie czasami- będzie się kwalifikował do... Nie dyfer. Skrzynia. Skrzynia rozdzielcza. Skrzynia rozdzielcza napędu X-Drive. Tak jest. Ładnie nazwa. Przepraszam. To jest mocna strona Gran Coupe. Elektryczna Bo- klapa? Nie, ale skoro już przy tym jesteśmy, to lubi siadać Tak, czasami. i na to trzeba zwracać uwagę. Czyli jak tylko otwieramy taką używkę i sprawdzamy i ona zaczyna na przykład głośniej pracować albo szarpać się przy Albo jest otwieraniu takie- czy przy takie- zamykaniu, Tak. takie drgawki, to znaczy też, że już te siłowniki są na wykończeniu. I jeszcze ma jeden problem tam z tyłu, z przodu ten samochód z reflektorami, ponieważ bywa, że one są zaparowane. Jeżeli są zaparowane, to znaczy, że dostaje się tam wilgoć. Jak dostaje się tam wilgoć, to bardzo często siadają sterowniki, czyli te jeże tak I zwane. oni wymieniali to często na gwarancji. Było wymieniane. Tak, było wymieniane, natomiast później niestety jest to w waszym interesie, żeby wymienić, nie? Ten sterownik. Tak. To jest mocna strona, tak jak powiedziałem, bo pojemność dokładnie taka jak w sedanie, czyli 480 litrów. Tutaj właściciel rąbał drzewo chyba, albo kogoś w tym samochodzie. Bawił się w drwala, bo jest nieco brudno. Niemniej tutaj jest praktyczniejszy dostęp do tego bagażnika. Jest naprawdę szeroko, jest dosyć niski ten próg załadunkowy. Owszem, tutaj opada nam ta szyba, ale wcale nie bardziej niż w sedanie. Generalnie cokolwiek mamy tutaj zapakować, to będzie łatwiej niż w trójeczce nam to zrobić. Oczywiście nie w trójeczce w kombiaku, tylko mówimy w tym wypadku o trójeczce w limuzynie. Parasolka jest w zestawie. Siateczki po bokach jakieś tam są. Tutaj jest ładne miejsce, fajne na apteczkę. Fajnie schowana, nie? Nawet jest oznaczenie. Jest krzyż, tutaj mamy jakąś gumeczkę, tutaj mamy gniazdo zapalniczki za fajną klapeczką schowane. Tu jeden haczyk, jeden tylko haczyk. Jeden? Jeden. Oczywiście mamy też demontowalną tę część. Można ją zdjąć, jakbyśmy ciut wyższego coś chcieli, bo nam walizka się nie zmieści. I ta część jest też w bardzo prosty sposób demontowalna. Jestem ciekaw, jak to się będzie zachowywało na naszej trasie z płytami. Czy nie będzie brzęczało? To jest fajne, że jak chcecie zajrzeć pod spód, to ta siatka nie jest umocowana tutaj po bokach, tylko ona jest bezpośrednio do podłogi umocowana, do tej części, która się podnosi. I jeszcze tutaj jest całkiem przyzwoity nawet schowek pod podłogą, gdzie możecie sobie wozić jakiś... No Zobacz, tak nawet jest nam to nie podkolor wejdzie, prawie. ale jakby niższa była jakaś, to by może i weszła. No i tak wiesz, wszystko na papierze dobrze, ale poza papierem już tak git nie Ja jest. to trzeba będzie... No nie, no tak. No tak, ale już tutaj No. może się nie zamknąć, nie? Weź to sprawdź, no czy to da się? Na mój gust się nie da się. To sporo brakuje. No to są dwie możliwości, albo pakujemy się w mniejsze walizki, albo wybieramy inny samochód. Przytrzymaj to, marudo. Potrzymaj mi, pokażę ci, tak? My nie takie rzeczy ze szwagrem po bocianie robiliśmy. I już masz dwie duże walizki. Ty się nie zamkniesz. I co? Całe szczęście, że szyba nie p***nęła, ale tak. Plus dla ciebie. Możemy jeszcze nad tym popracować. Tu jest jeszcze dużo miejsca do szyby, zobacz. Człowieku, man. I jeszcze ci tutaj wejdą plecaczki, jeszcze ci wejdą jakieś walizeczki. Prawda jest taka, że i tak nie będziesz się w Gran Coupe pakował, rozumiesz, w takie wielkie walizki. Ja myślę, że żona już Louis Vuittona kupiła, miękkiego. To ty kupiłeś sportowe BMW, naściemniałeś jej, że jesteś bogaty. Ryż z kurczakiem na obiad, ryż z kurczakiem na kolację, ryż z kurczakiem na śniadanie, ale jeździsz sportowym BMW. Nie. Na kolację jesz ryż z kurczakiem. A nie kurczaka z ryżem. Tak. No dlatego Jest- mówię, ryż jest z zmiana. kurczakiem. Jest zmiana. Jest zmiana, poczekaj. Półkę załóżmy, bo właściciel patrzy. No ale to powiem ci, mocowanie tej półeczki takie jest sprawne, szybciutkie i bardzo stabilne, bo ona teraz w ogóle nie No, lata. bo jestem ciekaw, jak jest ona będzie, sztywna, wiesz, czy nie ładnie będzie tu tutaj trzeszczało na tych wyprofilowana. naszych tych. Na tych naszych tych. Nie, ponieważ jest na gumkach. Hop! Oła! O Jezu, Jezu. Już?
Nie No. przytrzasnąłem cię, ty bo mi przestraszyłeś. Nie, możesz się obniżyć. Ale poczekaj, bo ja to tak się ustawiam i teraz uważaj. No, Nie przytrzasnąłem cię, Michałów? nie. Ty, ale jak ja tu niziutko siedzę. No mówię ci kilkanaście milimetrów niżej niż w serii 3. I co, siedzisz ok? No ja siedzę tak fajnie. To teraz tak, biorąc pod uwagę charakter samochodu, czyli to, że mamy mocno opadający ten tył, biorąc pod uwagę to, że nie jest to zbyt długie auto, że to jest tylko segment D, że BM-ki nigdy nie były super przestronne w środku, to powiem Ci, że nowa BMW 5 ma porównywalną ilość miejsca z tyłu. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ja tu nawet na stopy mam jeszcze pod tym nisko opuszczonym fotelem miejsce. Na kolana ok, delikatnie może dotykam tutaj tego fotela. Nad głową wiadomo, że ten dach opada, ale nie ma dramatu. Oczywiście nie chciałbym tam tak jechać 2000 km gdzieś, czy nawet 400 km, ale jak tutaj usiądzie głównie dzieciak, który ma 1,60 m, 1,70 m, to nawet długa trasa nie będzie dla niego problemem. Jestem ilością miejsca, biorąc pod uwagę, mówię, styl samochodu, jestem mile zaskoczony. A jeszcze bardziej mile jestem zaskoczony, wiesz czym? Materiałami i jakością, bo trójka w tym segmencie sprawia wrażenie po prostu tandetnego plastikowego samochodu, ta F30. Testowaliśmy taką i tam to jest po prostu dramat, plastik, fantastik. Tu tam z przodu też pewne elementy takie są plastikowe, ale przez to, że tutaj mamy ten pakiet M-Performance, przez to, że mamy taką ładną tapicerkę, No, tak, alkantarkę, jest bardzo ładnie. pomieszaną z materiałem, który jest zrobiony w takie rąby z niebieską niteczką, z takim dodatkiem. Przez to, że mamy taką niteczkę tutaj, takie przeszycia. Przez to, że na drzwiach jest ta miękka tkanina. Przez to, że mamy tutaj karbon i to taki surowy, ponieważ on nie jest zalaminowany, tylko czujecie normalnie te włókna pod palcami i nawet słyszycie. Tu jest miękko i przyjemne. Fajne są te wstawki. Tu jest miękko. Ten samochód sprawia wrażenie przez ten pakiet M-Performance zrobionego znacznie, ale to znacznie lepiej niż trójka. I z przodu też jest to czuć. I powiem Ci, że nawet fotel kierowcy nie jest tak wyciuchany, jak to się w BMW często zdarza, bo mimo, że to jest ta Alcantara, to zobacz, jak ten fotel wygląda. No to wiadomo, że od wsiadania tutaj będzie trochę bardziej zużyty, no ale nie jest to nie jest takie wygnieciony. Pamiętasz, jak w tych fotelach kubełkowych Pamiętam. to jest takie mocno ściuchane, a tutaj, mimo że jest Alcantara, wygląda nawet nieźle, jak na 100 000 kilometrów. Nawet ta kierownica, powiem Ci, mówi się, że kierownica z Alcantarą To się jeździ w rękawiczkach. to powinno się jeździć Tak. w rękawiczkach. No, a niemniej tutaj nie sprawia wrażenia jakoś specjalnie zużytego, a nie wierzę, żeby tutaj każdy kierowca wsiadając zakładał rękawiczki. My też dzisiaj zresztą takich nie mamy. Tak. Praktyczność zdecydowanie poprawia to, że kanapę mamy dzieloną w proporcjach 40-20-40, więc przewieziemy tu dłuższe przedmioty. Jednocześnie mamy też klasyczny podłokietnik, szeroki na odpowiedniej wysokości, ma chowane uchwyty na kubki nie wzdłużnie, tylko poprzecznie umieszczone. Nie ma gniazda USB-C z tyłu, no ale w tamtych latach jeszcze nie było tak powszechne jak obecnie, niemniej jest gniazdo zapalniczki, więc ładowarkę tutaj można sobie podpiąć. Doskonale Tu nie widoczne ISOFIX mocowania, ponieważ są pod klapeczkami, więc zamocować fotel będzie nam tutaj łatwo. Super wyprofilowane te boczki. Zobacz, tu nie ma grama plastiku ordynarnego, tylko wszystko to zrobiono z alkantarki Bardzo ładnie się przyjemnej. zlała kanapa razem z boczkiem. wykończenie Idealne tego, nie? przejście. Tak. Wadą niestety, bo tak jak mówię, miejsca tutaj jest naprawdę ok, biorąc pod uwagę specyfikę i charakter samochodu. Ale straszny jest ten otwór drzwiowy. Przez to, że auto jest niskie, przez to, że te drzwi nie otwierają się zbyt szeroko, to ten otwór drzwiowy jest po prostu maluteńki. Jebana strzeliła mnie I znowu. dzieciakowi wejście tam nie będzie sprawiało trudności. Z dorosłym będzie gorzej, a jeszcze gorzej będzie zamontować tam fotelik. Czyli przez ten otwór przełożyć najpierw fotelik, zamontować, a potem jeszcze wrzucić tam dzieciaka. No na pewno nie będzie to tak łatwe jak na przykład w X3. I brzydko zamykają się drzwi. Natomiast jak będziecie sobie kupowali 4 Gran Coupe, to sprawdźcie jedną rzecz jeszcze. Czy prawidłowo wszystkie szyby się opuszczają, ponieważ one powinny dosłownie zjechać o centymetr, 1,5 centymetra, zrobić to płynnie, bez żadnych szarpnięć, a jak tylko usłyszycie, że to robi skokowo albo że się zacina coś, to oznaczać może konieczność wymiany mechanizmu tego odpowiedzialnego za otwieranie, zamykanie i tych wszystkich czujników i wówczas to sprawy tanie też nie są. Ale to taki charakterystyczny dźwięk zamykania towarzyszy większości samochodów, które mają bezramkowe drzwi. Tu widzę, Co że tak właściciel macasz? zadbał. Zobacz, widzisz?
Jest tu PPF-ka, jest Folia, na lusterkach tak, PPF-ka tak. i generalnie z tym pakietem i w tym kolorze ten samochód wygląda fenomenalnie. Ma 8 Wygląda lat, pięknie. ma 8 lat i wygląda moim zdaniem lepiej niż te nowe czwórki z tymi wielkimi bobrami z przodu. Zazwyczaj No. z tymi wielkimi bobrami wyglądają gorzej. Często obawiam się tego, jak ta Alcantara po dłuższym czasie użytkowania będzie wyglądała, ale tutaj mamy przykład samochodu, w którym jest w naprawdę świetnym stanie zachowania. Zobacz, podłokietnik, gdzie cały czas trzymasz łokieć. tak. Nic nie jest wytarte, nie jest zmechacone. Niteczka, to przeszycie, jeszcze takie nietypowe, bo ono jest w takie X-y zrobione. Nie wiem, jak się nazywa ten ścieg, ale wygląda bardzo ładnie. Alcantarka nawet jest na miechu tutaj do ręcznego hamulca. Nawet on ma wykończenie w karbonie, ta rączka tutaj. Tutaj karbonik, tu znowu masz tę Alcantarkę. Tutaj Tu masz karbonik. Alcantarkę. Tutaj karbonik na dźwigni do zmiany przełożeń. Tu Alcantarka też połączona z karbonikiem. Na kierownicy też ten karbonik i też Alcantarka i wygląda Tu to naprawdę... troszeczkę widać no to jakieś widać tam, na ale może to jest szczycie. dziwnie, bo powinno być tak, ale może nie, ale tu jest widać to zużycie. Natomiast faktycznie 100 000 kilometrów niespełna, a ta kierownica naprawdę bardzo dobrze wygląda, nie? Tutaj taki plastik ordynarniejszy pojawia się dopiero tu niżej, bo nawet ten element tu jest miękki, nawet schowek, Takie ala guma trochę, nawet schowek jest zrobiony z miękkiego materiału. On nie jest plastikowy, taki ordynarny. W środku wyłożony przyjemnie, oczywiście też wykładzinką. Wykładziny nie ma co... A nie, nawet wykładzinka jest w boczkach, tylko od wewnętrznej. A jest, faktycznie, bo, No, bo z tej nie ma. więc naprawdę sprawia to wszystko dobre wrażenie. Multimedia już są takie przyzwoite. Ja mam takie u siebie w Suprze i naprawdę zdają egzamin. Działają, no nie są oczywiście na miarę A masz CarPlaya XXI u wieku siebie? i 2025 roku. Mam i Androida Auto też mam. Silny też ma. Silny Swoje. też ma i będzie sprzedawał swoje 320D w kombiaku, więc bardzo prosił, żebyśmy czasem nie mówili, że czwórka jest lepsza niż trójka, więc tego nie powiemy. Nie, nie jest. Najgorsze Nadal- jest to, że on dalej ma nad nami przewagę i może to wyciąć. Dokładnie tak. W końcu to on to wszystko montuje. Ale tą półkę trochę sładzi. Prawie tyle co nic. I tak jak na tak sztywne zawieszenie, jak na 100 000 kilometrów, bo czuć, że ono jest sztywniejsze. Tak, ale on też ma chyba zawieszenie w M-Performance. A, czyli Tak mi będzie się takie wy- tak sportowe, ale Tak mi myślisz, się że wydaje, będzie weź zobacz. z regulacjony będzie? Skonfiguruj sport, poczekaj. Masz tutaj, a gdzie to jest? No, jednak się tam coś odzywa. Poczekaj, czekaj. Skonfiguruj sport, napęd i podwozie. Tak, czyli można również mu tutaj, oczywiście ma utwardzane amortyzatory, co oznacza, że w trybie sportowym one będą nieco miały charakterystykę Już mi pali w plecy sztywniejszych, trochę. ale generalnie i tak ono pracuje tak sztywno. Ten Jest samochód taka, jest no. taki zwarty. Czuję się jakbym tryb sport. I wiesz, co on robi w trybie sport? W zesce. Bo on ma jeszcze syntezator dźwięku. I jak teraz dasz mu w palnik i jest w trybie komfortowym, to Czekaj. nie będzie już tak głośno. I jest dużo bardziej przyjemny ten dźwięk. No dokładnie, a teraz proszę Przyjemniejszy. bardzo, o masz tryb Sport Plus i zobacz. I gdzieś tam jest ten głośniczek, nie jest to pewnie gdzieś tu irytujący na podszybiu, dźwięk, nie? ale słyszysz sztuczność. Więc dużo fajniej jest jechać po prostu sobie w komforcie albo w Eco Pro, bo taki proszę też tutaj masz tryb. Od razu zmiana na zegarach, na niebiesko. Tak, ale jest żwawy. Nie ma żadnych Jest. hybrydów. Jest żwawy. Jest żwawy ten silnik. Przepraszam bardzo, że Ci tutaj będę teraz macał, ale chciałbym zresetować to, czyli zużycie paliwa. O. I zobaczyć, jakie będziemy mieli jeżdżąc sobie po bocznych drogach. Bardzo dobrze wyposażona wersja, bo oprócz Performance'a i tego zawieszenia mamy tutaj cyfrowe zegary i te cyfrowe zegary z tamtych czasów w BMW mi się podobały, bo one godziły te klasyczne zegary, które zawsze mieliśmy w BMW, Tak. z tą klasyczną czcionką i taka czcionka dokładnie jest tutaj z obrotomierzem po prawej, prędkościomierzem po lewej, a jednocześnie są już nowoczesne, bo te współczesne w ogóle do mnie nie przemawiają, tam nie ma nic z dawnych BMW, kompletnie nie. nic. A tu było takie fajne połączenie stylu z przeszłości z nowoczesnością. Nawet jest head-up
w tej wersji. Jest Co tam. ciekawe, elektryki foteli nie ma, ale to dobrze, bo dzięki temu nisko się opuszczają, ale mają pompowane boczki i są w cholerę dobrze trzymają na boki. I to jak siedziałeś z tyłu, zwróciłem uwagę, że też ten fotel nie jest jakiś taki gruby, on jest cieniutki wbrew pozorom. Zobacz, widzisz? I bardzo fajnie trzymają. No, to właśnie, co ja powiedziałem? Tak. To samo, ja powtórzyłem. Pamiętam jak pierwsze iDrive'y się Destynacji pojawiały nawigacji. w BMW Wolne! E65. Pamiętasz jak się pojawiło? O Jezu, ale tam Pamiętasz było tamtego tylko iDrive'a? pokrętło. Pamiętasz tego iDrive'a? No, Było bardzo szybko to zmieniono i dodano przynajmniej skróty klawiszowe Tak. do najczęściej używanych funkcji. W E60 się chyba pojawiły. Chociaż nie, poczekaj, w pierwszej E60 chyba też był taki sam iDrive jak był w E65, czyli w piątki w siódemce. Tam był taki sam. Potem Taki sam, dopiero, dopiero po lifcie liftingu zmienili na tego wprowadzono z takiego klawiszami. tak. Ale zauważyłem, że ten silnik nawet przyjemnie brzmi z tym wydechem. Nie słychać tutaj tak ordynarnie 4 cylindrów. No nie, no akurat masz porównanie do Supry swojej, nie? Chociaż u No Ciebie nie, jest tam no tam dużo to jest zupełnie pozmienianych, inna ale bajka. Natomiast mówię tu, jak ale na mówię do 4-cylindrowy, dwulitrowy motor, to brzmi on po prostu przyjemnie dla ucha. Ma trochę takiego sportowego sznytu w sobie. jest to- i to z tego brzmienie. wydechu też słuchać takie, wiesz, troszeczkę, może nie pęks, banks i popcorny i tak dalej, ale ten wydech też fajnie pracuje. Nie jest męczący, taki głośny, hardkorowy, nie? No ja tu jestem jednej rzeczy ciekawy, przyspieszenia tego samochodu, bo nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy Ci o tym wspominałem, ale właściciel sobie dołożył tutaj boxa. Racebox. Raceboxa i właściciel w sumie sam nie wie, ile ten samochód ma mocy i jak szybko przyspiesza. No powinniśmy zrobić 5,9 sekundy, czyli wolniej niż trójka silnego, gdyby miał ten sam motor, ale ma diesla. ale ma diesla. diesel jest za to, łączy bardzo dobrze Tak. też osiągi z ekonomią na przykład. I pamiętajmy, że trójka wtedy jest lżejsza, bo ta jest cięższa, więc osiągi mogą być zbliżone do diesla, ale nie, bo to jest silnego, więc ono na pewno ma lepsze. Tak, no i przede wszystkim jest to samochód silnego, to jednak podnosi jego wartość. Jak sama nazwa mówi, silny. Silne media. Słuchajcie, najlepszy operator obrazu w Europie Środkowo-Wschodniej. Co ludziom i koncernom motoryzacyjnym przeszkadzało w przyciskach i pokrętłach, powiedz mi? Zobacz, jak to jest estetyczne, jednocześnie czytelne, jak prosto się to obsługuje. Jest intuicyjny. Wchodzisz i patrzysz i wiesz, że masz tu szyby, tu masz fotel, tu wszystko masz, nie? Zobacz, komu to przeszkadzało? Czemu nie można było pogodzić tej ekranozy i rzeczywiście mieć tam fajne multimedia, możliwość instalowania aplikacji i zabawę, ale pogodzić to z klasycznymi Tak jak w panelami. nowym Tayronie na przykład. Duży tutaj wyświetlacz masz i wszystko tam masz, ale siedzisz chwilę i musisz się z nim dobrze zaprzyjaźnić, żeby wiedzieć, gdzie co jest, tak? Natomiast jeździ na strasznie niskich obrotach ten silnik, jak jest na najwyższym biegu. Ale my jesteśmy teraz W trybie Eco, to ja w wiem, trybie Eco, nie? ale to nic nie zmienia, no bo wrzucę mu teraz tryb komfort i będzie tak samo. Zobacz, ile on będzie miał obrotów, patrz. 1100 obrotów. Strasznie mało. Nie jest to szkodliwe dla tego silnika? Dlaczego? Nie wiem, no, za niskie obroty. Nie. Tam te zawory szaleją. Nie zapominajmy, że mamy jedną z najlepszych skrzyń biegów tutaj włożoną. ZF-a, to prawda. I Nie? tu też jest ważne, żeby wymieniać w niej olej regularnie, bo każdy mówi, że to jest skrzynia pancerna. I jest pancerna, jak się po Tak. 60-70 tysiącach wymieni olej. Bo jak się nie wymieni, to już słyszałem o przypadkach, gdzie powyżej 100 tysięcy kilometrów przebiegu zaczynają się szarpnięcia. Tak. I czuć to przede wszystkim przy redukcji z 2 na 1, jak jedziesz niską prędkością, albo jak sam przerzucasz ze wstecznego na D. Na D. I to jest pierwszy objaw tego, że coś jest nie tak ze skrzynią, a potem się sypie mechatronika i to nie są tanie rzeczy. No nie, bo już taki remont to idzie w ładne tysiące, nie? No A dokładnie. wymiana oleju, zestaw taki ZF-owski, no chyba, że chcecie jechać do serwisu do BMW i tam u nich zapłacić za wymianę, no to w serwisie to jest około 4,5-5 tysięcy złotych. A Wymiana sama oleju? sama oleju, bo No, tutaj dwa. wchodzi, słuchajcie, około 7 litrów, znaczy zestaw ma 7 litrów oleju, na wymianę średnio wchodzi między 5 a 6 litrów. No ale jak chcesz dynamicznie wymienić, to trochę więcej. No ale to jak chcesz dynamicznie, co nie zawsze uważam, że jest dobre. Ja też. Ja jednak wolę zwykłą statyczną wymianę i ona też jest jak najbardziej prawidłowa i dobra, ta statyczna wymiana. No to tutaj też wymieniamy miskę olejową, w której jest filtr jakby zintegrowany z tą miską olejową i to też generuje koszty, bo taka miska w oryginale w serwisie to jest koszt około 1200 zł,
ale można kupić zamiennik, uwaga, zamiennik firmy ZF, czyli z firmy, która produkuje tą skrzynię biegów i takie zestawy możecie już znaleźć sobie za 1500, 1200, zależy z którego rocznika macie samochód, nie? 1800, no różne są. Także Plus to nie jest- robota. Plus robota, więc to nie są jakieś duże koszty, no ale to jest No, 70 w końcu BMW, 70 nie? tysięcy, nie? Tak, będziesz miał wydatki, Wydatki. jak to mawiają. Tu ktoś przerysował tylko i delikatnie, nie widać tego, jest z daleka, czuć dopiero pod palcem i z bliska jak się przyjrzysz, to takie zadry. Lekkie. No ale to ewidentnie uszkodzenie jakieś mechaniczne. Może ktoś paznokci nie obcinał, wiesz? I... Właśnie. Ale chciałem powiedzieć, że u silnego nie ma takiego zarysowania. Nie ma. Nie ma też co prawda karbonu, nie ma też alkantary, nie ma silnika benzynowego, nie ma 252 koni, ale nie ma też tej zadry. I to przemawia na plus zdecydowanie BMW 320d silnego. Więc jak kupujecie taką czwóreczkę z tym akurat silnikiem, zresztą dotyczy to trójki też, prawda? Tak. Z tym silnikiem 30i i każdego innego modelu BMW z tym silnikiem, to pytajcie o to, jak często był wymieniany olej, bo jak był co 10-15 tysięcy, to ryzyko jakiejkolwiek awarii się minimalizuje. No jeżeli mówimy tutaj o tym rozrządzie, Tak. który jest na łańcuchu, no to na pewno nam wydłuży ten interwał Tak. jego wymiany, bo przypuszczam, że po prostu przy tych 200 tysiącach, no dobrze byłoby zmienić, słuchajcie, ten łańcuch. No. Po drugie, jeżeli chodzi właśnie o sam silnik, to zapytajcie o podstawę filtru paliwa. Czy była wymieniana... Oleju, przepraszam. Oleju. Sprawdźcie, czy była wymieniana, albo czy w tamtym miejscu się nie poci, bo jeżeli się poci od dłuższego czasu, to jest niestety prawdopodobieństwo, że płyn chłodniczy się dostaje do oleju, tak? Tak. No i będziemy mieli tam wtedy pod korkiem oleju biały nagar. Też Albo można po to prostu w ten będzie nam sposób. ciekło po bloku Dokładnie. silnika ten. Więc to jest ważny element. Trzeci ważny element, zapytajcie, czy na samochód była akcja serwisowa i czy był w ASO na wymianie łożysk w wałkach wyrównoważających. Możecie też zadzwonić sobie do ASO i powinien sprawdzić, czy to auto podlega takiej akcji, to Czy po jest, pierwsze. czy jest otwarta i czy akurat przeszło, akcja? Tak. i czy przeszło tę akcję. Po trzecie jeszcze, no te wycieki, o których mówiliśmy z układu chłodzenia, ale to jest akurat Ale mniejszy. te wycieki są takie, że generalnie tego wycieku nie widać, bo ta rurka jest plastikowa i ona po prostu pracuje jakby z całym silnikiem. No ale i po wyświetlić prostu Ci może komunikat. Ale brak to płynu wyświetli nam chłodniczego. w momencie takim, kiedy już nam ta rurka pęknie po prostu i ten płyn nam zacznie ciec, tak? Więc wtedy Natomiast niestety nie już jest to będzie... spektakularnie groźne. No, Jeżeli właściciel już to zrobił, bo miał taki przypadek, no to większa szansa jest, że my przejeździmy dziesiątki tysięcy kilometrów i nie będzie z tym problemu. Ale musisz płynnie dodawać gazu, bo tak to... Dobra. No takie 69-70 decybeli, tak bym powiedział. Z reguły. Powyżej średniej. Powyżej średniej. No SUV-y, które mają dużo większą powierzchnię czołową, jednak mają o 2-3 decybele mniejszy poziom hałasu we wnętrzu. No ale taka jest też specyfika tego Gran Coupe. Chociaż powiem Ci, że przy tej prędkości jakoś tych uszczelek jeszcze bardzo nie słyszę. Kwestia podmuchu, wiesz, bo jak wjeżdżaliśmy, to ja tu słyszałem, trochę mi świstało, ale teraz już przestało. Może w sensie kierunek wiatru jest, wiesz, jeszcze. Natomiast słychać i szum opon toczących się tutaj po tej nawierzchni. Delikatne, powiedziałbym, szumy tu z przedniej szyby. No i jednak słychać cały czas silnik i układ wydechowy, szczególnie jak dodajesz gazu, to non-stop słyszę tam ten wydech, jak on sobie burknie. No, Szczególnie BMK przy chyba nie jest dobrze redukcji. wygłuszona, jeżeli chodzi tutaj o trakcję, nie? No trójka na pewno nie. No. Nie tak jak piątka, nie tak jak X5, ale dramatu nie ma. Znaczy nie ma, bo mamy 120, możemy sobie swobodnie rozmawiać, nie przekrzykujemy siebie ani samochodu, Ale to żeby... dopiero 120. A to dopiero 120, tak? Natomiast no jak siedzę tutaj tak z przodu na tym fotelu pasażera, a tam z tyłu jest silny, więc staram się dać mu nieco komfortu, no to i tak się czuję klaustrofobicznie, powiem Ci. No, Szeroki jest w patrząc tym po miejscu twoich ten kolankach, tunel to tak środkowy. skulone, jakby Ci siku chciało. Siedzę tak, wiesz, no tak nie za komfortowo i nie za komfortowo. wygodnie. Chętnie bym sobie odsunął fotel dalej, chętnie bym sobie bardziej pochylił oparcie, ale nie mogę, bo mam świadomość, że zagrażam zdrowiu i życiu najlepszego operatora w tej części Europy albo i świata. Operatora obrazu. Operatora obrazu, który w dodatku W Europie ma Środkowo-Wschodniej. ma w posiadaniu, jest właścicielem BMW 320D. No i mamy zużycie paliwa takie 3,7,5 litra z tego odcinka, to całkiem przyzwoicie. Jak na benzyniaka? Gdyby nie to,
że wiem, że BMK silnego, czyli 320 diesel w takich warunkach nie spali nawet 5 litrów, to bym powiedział, że to jest świetny wynik, ale jednak chyba nie jest. No jak na benzynę jest dobry. A jak Niezły, na BMK niezły. nie jest dobry. Niezły, tylko te silniki są też bardzo wrażliwe na obciążenie. Jak będziesz dawał jej w palnik, jak będziesz go mocno kręcił, to ona Ci zużyje tyle, co B58. No to właśnie chciałem powiedzieć, że to jest 7 zrobi się 10. O Jezu, to no, ale to, takim- tak. No To tak. nie? Bardziej 11-12 bym obstawiał, jak tylko ta jazda będzie dynamiczniejsza. Sport Plus, Sport. wyłączona kontrola trakcji. Proszę bardzo. Możesz Mamy. zacząć robić procedurę startu. Jam gotów. Gotowy? Urządzenie pomiarowego. Lubię te charakterystyczne szarpnięcia. Nie powiedziałeś mi już. ZF a ja już 8 tutaj- a ja HP. już- No to sobie obserwuj tam. Lubię te charakterystyczne szarpnięcia ZF-a przy przyspieszaniu. No powiem Ci, on tu mówisz wsadził tego chipa, ta Rejsa coś tam. No, To podobno. nie działa. 5,9 miało być do setki, No. a mamy 6,37 teraz w tym momencie. Ale jeszcze sprawdź. No, zobaczymy w drugą stronę jeszcze raz. Sprawdź w drugie mańkie. Może by powiedzieli, że jest. Czekaj. Przejdziesz. Mówisz? Pewnie. 6,37. Nie za dobrze. Takie to są właśnie te raceboxy, chipy. Nie. Słuchaj, jak jest zrobiony porządny program, to jest porządny program. Tak a nie jest. jakaś kosteczka. Popierdółka. Podbił ładnie, a później obroty jeszcze. No właśnie, ale on się też nieźle rozkręca. Dobra, już. 6,38. Czyli powtarzalne. Powtarzalny. Ale fajnie, ta jedynka Znaczy- tak. Inaczej, bo on tak jakby jeszcze generalnie ogranicza mu obroty przy tej jedynce, żeby nie śliznął kołem. Tak. Bo I mamy dopiero trakcję potem go wyłączoną rozpędza. i dopiero Świetnie potem działa go- skrzynia. Ja lubię Nie, te no, specyficzne ZF to jest szarpnięcia po dla prostu- ZF-a. I naprawdę nieźle brzmi ten silnik. Ja jestem tutaj zaskoczony tym, jak ten układ wydechowy razem z tym silnikiem Wiesz co? dobrze brzmią, jak na 4 cylindry i 2 litry. Nie drze podkreślam. mordy po prostu. Tak, i to nie jest dźwięk, który jest jakoś specjalnie męczący dla ucha. On jest no, specyficzny, ale fajny. Mnie się podoba. To jest duże zaskoczenie, bo myślałem, że tutaj będzie katastrofa, jeżeli o to chodzi, ale nie ma dramatu. No i też umówmy się, może jest gorzej niż fabryka powiedziała, ale 6... No Z tak, ale drobnym słuchaj, mamy 100 haczykiem tysięcy, we nas jest trzech chłopa. nas jest 3, tak? No, No spalanie wzrosło na 12. ale pełen zbiornik paliwa, więc tak naprawdę dodatkowego obciążenia tutaj względem tego, w jakich opony warunkach... zimowe, mamy minus 5 stopni. To już dobra, Dobrze. nie tłumacz się. Ale nie reaguje, wiesz, tak, reaguje bezpośrednio bardzo, ale ja tam wolę jednak jak w tej trójce silnego, tak mniej bezpośrednio to reaguje. Ale tak, powiem Ci, chociaż nie wiem, tak mi się coś obiło uszy, że Piotrek zgłasza jakieś awarie tego układu przeniesienia. Napędu? Nie, kierowniczego. Kierowniczego? Ale jest na to sposób. Bo bywa, tak, Bywa, bywa tak, tutaj tak. tak, że jedziesz i szczególnie my tego nie słyszeliśmy na tej drodze z płyt, ale czasami jakieś hałasy mogą się tutaj wydobywać z układu kierowniczego. Tak. Tylko, że nie ma co się tym I przejmować. one pochodzą najczęściej z przekładni kierowniczej, z tak zwanej maglownicy, a możemy tą usterkę jakby zniwelować takim zestawem naprawczym, który kupujecie sobie w BMW. I Tak, i nie jest to drogie. nie jest to drogie. Ani skomplikowane. Ani w naprawie. skomplikowane. Nawet przez chwilę, jak dobrze pamiętam, chyba była akcja fabryczna na to. Także także mówię, naprawdę warto czasami zadzwonić do tego serwisu, bo możecie dostać coś w gratisie. Byście się tego w ogóle nie spodziewali, a jakby No właśnie. producent się przyznaje do tego, że coś s***lił. Więc jak kupujecie taką używaną 4 albo 3, to musicie zrobić 3 rzeczy. W komorze silnika sobie posprawdzać te wszystkie ewentualne wycieki, szczególnie spod podstawy filtra oleju. Sprawdzić sobie 8 robić, czy wszystko jest ok z napędem X-Drive przy maksymalnie No jeżeli skręconych kupujecie z kołach. napędem na 4 koła. 2. Przejechać się po nierównej drodze, posłuchać nie tylko zawieszenia, ale też hałasów z kolumny kierowniczej, ewentualnych jakichś trzasków. No i to są takie elementy, które warto sprawdzić. I jeszcze jeden zrobić, czyli mocniejsze hamowanie i zobaczyć, czy nie biją tarcze hamulcowe. Tak. Bo to też będzie świadczyło, i to jest specyfika wielu modeli BMW, to też będzie świadczyło o tym, że samochód
był agresywnie użytkowany. Tak, i to jest to, co ja bardzo często powtarzam, jeżeli chodzi akurat o BMW, specyfikę tego układu hamulcowego. BMW nie lubi za bardzo tarcz zamiennikowych. Jeżeli jeździcie faktycznie spokojnie tym samochodem, to te tarcze zamiennikowe, kiedy założycie, no jakby powiedzmy, że się spisują. Natomiast jeżeli jeździ mocno dynamicznie tym samochodem, to po prostu nie ma możliwości. No dobra, ale tych tarcz nie oferuje na rynku też ten producent tych tarcz, który dostarcza na montaż fabryczny? Wiesz co, tak szczerze, ja nie wiem, ale może wy wiecie i napiszcie w komentarzu. Nie wiem, kto robi na pierwszy montaż tarcze hamulcowe do No to BMW. ciekawe, nie? Nie wiem. Nie wiem, czasami też nawet jak brałem oryginalne te tarcze dla klienta, szukałem gdzieś tego kodu Logotypu? producenta. Nie ma? Nie ma. Tak jak na klockach czasami mamy napis Techstar, Jurit, Galfer, nie wiem, ATE czy TRW. To tutaj to nic. tak na tarczach nie mogę tego znaleźć. Nie wiem, kto robi na pierwszy montaż, także nie wiem. Może jak wy wiecie, to wpiszcie w komentarzu i wtedy się dowiemy wszyscy, kto robi. Natomiast nie lubi BMK, jeżeli jeździcie mocno dynamicznie, nie lubi tarcz zamiennikowych. Teraz zobacz, jak fajnie wyglądają te tarcze obrotomierza i prędkościomierza. Komu to przeszkadzało? Pogrubiona czcionka w momencie, kiedy wskazówka wskazuje Konkretną wartość. konkretną wartość Mam cyfrę, nie? 120, powiększa mi 120. Mówię, połączenie tej czcionki takiej typowej dla BMW z kolorystyką, bo one nawet teraz w tym trybie sportowym są tak jakby lekko pomarańczowe niektóre wskazania. Tak, tak. Na przykład zasięgu albo te wskazówki. Jednocześnie jak sobie zmieniam tryby, to oczywiście też tutaj zmieniają mi się wyświetlacze, ale w trybie komfortowym jest dokładnie taki klasyczny. I klasyczny obrotomierz, i klasyczny prędkościomierz. W trybie sportowym pewnie, takie są, no to te już mniej mi się podobają. Te już tak nie bardzo. Generalnie, gdybym szukał trójki czy czwórki, to wolałbym ją chyba tak, żeby była w tym pakiecie M-Performance. Ten samochód naprawdę fajnie w środku wygląda. Te wszystkie dodatki karbonowe, te Wygląda dodatki, na lepiej zrobiony. lepiej zrobiony. Takie masz wrażenie, że ten samochód tak jak... No premium tutaj ktoś się czuć. bardziej Tu już dołożył, czuć bardziej, postarał, nie? zdecydowanie czuć bardziej Ta premium. czarna podsufitka, czarne boczki. F30 nie słynęło niestety z wyrafinowanych materiałów w środku, a ten pakiet M-Performance to zmienia, tylko tych samochodów z tym pakietem jest bardzo niewiele, mało. jak na lekarstwo, bo No, on tani nie był, posłuchaj, nie był tani właśnie. ale generalnie powiem Ci, ten samochód fajnie się zestarzał. Nawet nie użyłbym sformułowania zestarzał, bo nie wygląda staro zdecydowanie, wygląda nadal świeżo, fajnie, podoba mi się ta analogowość połączona tutaj jednak z cyfryzacją, podoba mi się to, jak on się prowadzi, podoba mi się to, że nawet wszystkie systemy tutaj mogę sobie wyłączyć klawiszami. Wyłączam sobie jednym klawiszem, na przykład ostrzeżenie przed opuszczeniem pasa ruchu, albo ostrzeżenie przed kolizją i przed pieszymi. No, tak powiem Ci, no dla mnie ciasnawo. Rzeczywiście trochę czuję się lekko klaustrofobicznie w tym samochodzie, jako facet, który ma 1,95 m, No właśnie. ale znowu podchodzę do tego ze swojej perspektywy, wysokiego kolesia. Nie? Ja generalnie w segmencie D w większości przypadków czuję się trochę klaustrofobicznie, zdecydowanie wolę segment E. Ale znam ludzi, których segment E przytłacza. Te samochody są dla nich za duże. Za I duże, to jest ciężko im się zdecydowanie, jeździ. i to jest fajna dla nich alternatywa. Bez dwóch zdań.